Cześć, chciałbym bardzo podziękować Kamilowi za paczkę z kilkoma drobiazgami, które zaraz obejrzymy. Postawiłem tutaj dodatkowy stolik, bo mój stół warsztatowy, jak widzicie, jest zajęty przez stare grzejniki z innego filmu. Zajrzyjmy przede wszystkim do paczki. Mamy tutaj dwa bardzo ładnie zabezpieczone pakunki. Najpierw rozpakuję ten mniejszy. Jest to aluminiowy dekielek od puszki przyłączeniowej silnika elektrycznego. W środku jest naklejona karteczka z napisem silnik jednofazowy, rozruch oporowy, czyli silnik z oporowym uzwojeniem rozruchowym czy pomocniczym i są schematy połączeń ilustrujące zmianę kierunku wirowania silnika. Nie jest to dekielek od żadnego ze znanych mi silników, na przykład od pralek wirnikowych, ale pewnie taki pasujący silnik też kiedyś obejrzymy. No dobrze, zajrzyjmy teraz do tej większej paczuszki. Tutaj mamy stary silniczek elektryczny od maszyny do szycia. Rzućmy okiem na tabliczkę. To jest silnik z fabryki wodomierzy Fawod we Wrocławiu, silnik komutatorowy typu SK4B, napięcie 220 V, prąd 0,32 A, częstotliwość 50 Hz, moc 30 W, 4500 obrotów na minutę. Poniżej jest chyba grecka litera eta, czyli symbol sprawności silnika 0,5, praca P, dawne oznaczenie pracy przerywanej, jak to przy maszynie do szycia, no i rok produkcji 1964. Na razie szybko zdjąłem dekielek z tego silnika, żeby obejrzeć przewody i sprawdziłem też, że obie szczotki w silniku są w dobrym stanie, a miernik pokazuje połączenie pomiędzy przewodami. Podłączę tutaj w takim razie tymczasowy przewód zasilający i spróbujemy ten silniczek uruchomić. Silniczek podłączę przez regulator napięcia, wirnik wydaje się obracać, chociaż mam wrażenie, że z pewnym oporem. No, strasznie głośno działa i blokuje się w pewnym momencie. Dobra, nie będę tego silniczka męczył, rozmontujemy go przy okazji, wymienimy łożyska i zobaczymy, ale i tak jest fajnym zabytkiem z fabryki wodomierzy. Poczytamy też w odcinku o tym silniku fragment katalogu z 1963 roku, w którym opisane są dokładnie te silniczki typu SK4B. Na razie jeszcze raz bardzo dziękuję Kamilowi za te prezenty i wracam do filmu o widocznych w tle grzejnikach. Dwa to polskie grzejniki Braborg z lat 30., jeden to Termika z lat 60.